Było Ferrari w cenie Skody, a dzisiaj mamy Skodę w cenie Ferrari. Ten cud czechosłowackiej techniki, który tutaj widzicie, kosztuje nie 2000 zł, nie 10 000 zł, a jest wyceniany na około 150 000 zł. Jak to możliwe? O tym jest dzisiejszy film. Zapraszam. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. A je to rzekł pracownik czechosłowackiego Metalexu Karel do Petra, odkładając jeszcze obracającą się piłę tarczową na stół. Przed nimi stała Skoda Favorit, której właśnie usunięto dach wraz ze słupkami B i C. Te słowa można przeczytać w sierpniowym numerze Classic Auto, w którym redaktor Michał Reicher mówi szerzej o powstaniu tego samochodu, ale dziś skupimy się na tym, jak oto ten cud jeździ i czego właściwie spodziewać się po obcowaniu z wschodnioeuropejskim kabrioletem z lat 90. No cóż, żeby jednak jazda kabrioletem była zasadna, to musimy zacząć od procesu składania dachu. No i tutaj zaczyna się pierwsza przeszkoda. Ponieważ nie jest to tak do końca proces tak zautomatyzowany, jak ma to miejsce we współczesnych samochodach. Tutaj trzeba takie dwa dynksy zwolnić. Co prawda jeden z nich odpadł, ale w sumie jest spoko, bo dzięki temu mamy tylko jeden. Jego się zwalnia... Tutaj weszło troszkę, ale to nie szkodzi. Czemu ktoś to... Tak, to trzeba... Ła! Dobrze, nie szkodzi. Tak, to się tutaj... O, jest! Dobra. Teraz to trzeba sobie... To nieważne. Mamy elegancką rączkę. I teraz tylko tym jednym wprawnym ruchem ręki... Aha, bo to się trzymało na tych, rozumiecie? To się trzymało na osłonkach. Ale no dobrze. Jednym wprawnym ruchem ręki można teraz sobie zamknąć dach. I teraz już po tym jakże krótkim i wygodnym procesie można cieszyć się jazdą z wiatrem w czuprynie. Dobrze, zacznijmy więc od odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Otóż jak Skoda Favorit w wersji Roadster jeździ? Aby precyzyjnie, dokładnie odpowiedzieć Wam na to pytanie, sobie tutaj zrobiłem takie nakładki, do notatki ja się przygotowałem i zaraz, gdzie to miałem, żeby się nie pomylić. Napisałem sobie, że Skoda Favorit jeździ jak gówno. No bo w sumie jak może jeździć samochód, który zaczął od faworytki, no która, umówmy się, już na starcie nie była do końca materiałem na hot hatcha, a następnie z tego samochodu obcięto dość prostym ruchem dach. Wstawiono jeszcze wzmocnienia mające zrekompensować te braki, co jednak dało dodatkowe 45 kg. No i także nie zmieniono nic, jeśli chodzi o silnik, więc tutaj pod maską przez cały czas pracuje jednostka 1.3 o mocy blisko 70 koni. Jak może widzicie teraz po mojej reakcji, te hamulce też jednak skutecznością zostały tam, gdzie była Skoda Favorit w latach 90. Ale z drugiej strony mamy jednak parę przesłanek, które wskazują, że jednak od tego samochodu można oczekiwać więcej, że jednak jego twórcy chcieli, żeby to był samochód stricte sportowy. Otóż tenże silnik 1.3 połączono ze sportowym wydechem. Wstawiono również sportowe, utwardzone, obniżone o 1,5 cm zawieszenie. Ale myślę, że tak na tę chwilę najbardziej sugestywnym detalem, który pokazuje to sportowe DNA tego samochodu, są te zagłówki. Ponieważ ten samochód jest dziełem nie Skody, te logo tego samochodu, które są wstawione na kierownicy czy z zewnątrz, to już jest potem zasługa jednego z kolejnych właścicieli, ale jest to w rzeczywistości wyrób firmy Metalex, w skrócie MTX. To znaczenie może być Wam znane choćby z projektu tego takiego czechosłowackiego czy potem czeskiego super samochodu z silnikiem V8, ale jednak dorobek tej firmy jest o wiele większy. Sięga już blisko 6 dekad, przez który to czas firma Metalex ewoluowała ze skromnego warsztatu na przedmieściach Pragi w najbardziej znaczącego czeskiego specjalistę od motorsportu. Przez te dekady
firma Metalex stworzyła blisko 170 różnego typu prototypów, czy samochodów niskoseryjnych takich jak ten, czy samochodów stricte sportowych, formuł, z których to właśnie zaczerpnięto ten zagłówek. To właśnie Metalex jako pierwszy wskrzesił tradycję tworzenia otwartych modeli Skody. Tradycję, która swego czasu była mocno rozwinięta przez samego producenta. Jeszcze w czasach powojennych w końcu miał swoje cokolwiek znaczące zasługi na tym polu. W latach 70. powstała jednak nowa nisza, to znaczy te firmy, które z jakiegoś powodu wpadły na pomysł, aby reprezentować marki z Europy Wschodniej na rynkach Europy Zachodniej, wpadły na kolejny bardzo dobry pomysł, to znaczy, żeby zwiększyć atrakcyjność swojej oferty czy też konkretnych produktów poprzez stworzenie ich modeli otwartych. Tak też było w przypadku modelu Rapid, który to powstał w kilku odmianach otwartych na potrzeby rynków Niemiec, Belgii, Francji czy nawet Kanady. Jedną z takich konwersji przygotował nikt inny jak Metalex, który bazując na doświadczeniach z tego samochodu w 1990 roku powrócił z tym, czyli samochodem oficjalnie nazwanym MTX Roadster. Pędzimy już pełne 70 km na godzinę i przy tej prędkości komfort akustyczny, czy też związany z powiewami wiatru w środku już troszkę jednak zauważalnie się obniża. Historia tego modelu to można powiedzieć, że to jest taki czeski film, ponieważ na pomysł powstania tej konkretnie wersji wpadł czeski reżyser Petr Bolt, który to pomysł podchwyciła firma Metalex i stworzyła swoimi siłami ten samochód. No jak widać, były to siły dość ograniczone, no jednak przez cały czas jest to w dużej mierze wnętrze faworytki z tym jakże charakterystycznym, myślę, że całkiem przyjemnym brzmieniem kierunkowskaza. To nie to, że się obija mi teraz kluczyk tutaj od stacyjki o jakiś element deski rozdzielczej. Tak brzmi ten dzwoneczek zamontowany tutaj po to, żeby właśnie informować w jakże przyjemny sposób kierowcę o tym, że te kierunkowskazy działają. No przed sobą mam standardową deskę rozdzielczą z modelu Favorit. Metalex oferował no, całkiem fantazyjne różne opcje, łącznie z tapicerką z czerwonej skóry, i większość klientów z tej Europy Zachodniej z tych opcji jednak szczodrze korzystała, bo nawet w momencie, kiedy tak całkiem już wyjechali z salonu dopasionym egzemplarzem wiele opcji, to nadal wydali na niego mniej więcej 2/3 tego, co wydaliby na Volkswagena Golfa, a więc ten walor cenowy był rzeczywiście jak najbardziej aktualny. Wiecie co, myślę, że ta moja pierwotna opinia co do tego, jak ten samochód jeździ, wynikała z faktu, że ja początkowo jeździłem nim w stanie takim, jak on po prostu wyjechał z miejsca, w którym stał właściwie bez żadnych zmian przez 20 lat. Teraz jednak już egzemplarz został poddany kompleksowemu przeglądowi, naprawie i rzeczywiście jeździ lepiej. No, dalej to jest faworytka, tak? Czyli no, nie spodziewamy się cudów, ale pamiętam taką jeszcze osobistą obserwację, że w momencie, kiedy mój ojciec przesiadł się z Poloneza do faworytki, to jednak no, był to awans. Czuliśmy, że jest to samochód szybszy, mocniejszy i także no, lepiej się prowadzący. Więc myślę, że jak na lata 90. ogólnie wstydu nie było. No nie był to samochód, od którego ktoś by oczekiwał nie wiadomo jakich doznań jezdnych. Natomiast jestem sobie w stanie wyobrazić, że w takim stanie jak ten samochód teraz jest, byłbym w stanie wybrać się nim nawet w jakąś dalszą podróż, pamiętając jednak o tym, że przy jeździe z opuszczonym dachem, no powyżej 70 czy 80 km na godzinę, ten komfort akustyczny czy związany z wiatrem, no jednak już jest zauważalnie niższy. No to już jest ten poziom prędkości, kiedy ta konstrukcja jednak trochę zaczyna sobie z tym wiatrem nie radzić. Dobra, to jeszcze zróbmy test torowiska.
wiecie co, no troszkę jakby pływa to wszystko, a też nie jest aż tak źle. Naprawdę bym powiedział, tak jak teraz przejeżdżam sobie przez jakieś tutaj typowe uliczne dziury, no wiadomo, że jednak ta konstrukcja będzie tak bardziej pływać niż zwykłej faworytki, ale nie ma dramatu. Myślę, że to jest określenie, które całkiem trafnie oddaje doznania związane z prowadzeniem Skody Favorit w takim wydaniu. No jest urok w tym samochodzie. Ludzie się patrzą, cieszą, jedni widzą w nich jakiś przejaw agrotuningu. No, co dokładnie to jest, jaka jest rzeczywista wartość historyczna, czy też wyrażona w złotówkach czy czeskich koronach, tego raczej nie wie prawie nikt. Ale samochód budzi ogólnie pozytywne reakcje na ulicy, zwłaszcza osób, które jeszcze pamiętają czasy faworytki. No, budzi również pozytywne doświadczenia z jazdy. No, jest to jednak ciekawy kawałek niebanalnej historii. I co ciekawe, historii, która trwa, no można powiedzieć, po dziś dzień. Ponieważ o ile produkcja faworytki skończyła się w roku 95, o tyle Metalex oferował taką konwersję Skody Favorit dużo dłużej. Mało tego, nawet na 50-lecie swojej historii w roku 2019 przywrócił ten model do oferty w specjalnej edycji, która wyróżniała się takimi bajerami jak przydymionymi tylnymi światłami czy zamontowanym w tym miejscu ekranem. No to jest coś, co koniecznie musicie zobaczyć na zdjęciach, jak wyglądało. Klamki ze środka nie mam, także... Tak, ale ogólnie jednak pracę Metalexu można w pewien sposób docenić. Zwróćcie uwagę, że ta sylwetka nadana jeszcze wiele lat wcześniej przez Bertone w projekcie, który stworzył nikt inny jak Wacław Kral, czyli ten chyba najpopularniejszy czechosłowacki projektant ostatnich dekad. No, dla mnie to jest jakoś ciekawe, co? To jest jednak, wydaje mi się, taka sylwetka mająca w sobie ten vibe takich aktywności, takiego fanu lat 90. Sam Metalex starał się zrobić jak najwięcej, aby ją uatrakcyjnić, w takie sposoby, jak można to było zrobić w latach 90., czyli na przykład oferował metalizowany lakier, który jak widać także bardzo elegancko jest tutaj wykorzystany na zderzakach. Alufelgi, aluski, to także jest produkt z gamy Metalexa. Następnie wzmocnienia, które zapewniają również bezpieczeństwo. No i jeszcze tutaj ciekawa rzecz, czyli bagażnik, do którego spróbujemy się teraz dostać. Bagażnik to jest ciekawa sprawa. Wyobraźcie sobie, że dysponuje on pojemnością większą nie tylko niż w hatchbacku, ale nawet niż w Skodzie Forman, czyli tym kablecie. Bardzo ciężka. O, jaka ciężka jest ta klapa, nie wiesz. O, mamy tutaj bardzo dużo różnych rzeczy, a to jest nieważne, bo nawet ten fakt już pokazuje, jakże praktyczny jest to samochód, no i w jaki sposób sięga pałąk w głąb konstrukcji, sięgając elementów konstrukcyjnych tylnej osi. No więc w jakiś sposób jednak tutaj Czesi pracowali nad tym, żeby tę sztywność troszkę zwiększyć i żeby jakoś to się prowadziło. Ta pojemność tych 420 litrów, wydaje się, że jest taka trochę na papierze, prawda? Bo nie jest to do końca taki kształtny tutaj format tego bagażnika, ale ważniejsze, że jest. Odpadnie, nie odpadnie? Nie, boję się. Niech jednak ta ponadprzeciętna funkcjonalność Was nie zwiedzie, ponieważ jak widzicie, choćby po tym spoilerze, jest to samochód sportowy, roadster z jedną parą drzwi. No to była taka jedna z największych tutaj konstrukcyjnych ingerencji, ponieważ tylne drzwi w cokolwiek bezceremonialnym, ale jednak dość prostym ruchu zostały po prostu zaspawane i w ten sposób dostaliśmy model dwudrzwiowy, w którym to jeszcze tutaj za przednimi fotelami zmieści się na przykład nie wiem, torba na laptopa. Co prawda w latach 90. chyba nie było tak wiele laptopów, ale jak widać już wtedy projektanci jednak wybiegali w przyszłość i znali nasze potrzeby.
ciekawostka na koniec. Zobaczcie, że te tylne drzwi zostały zastąpione jakże designerskim smaczkiem w postaci loga Metalexu połączonego z wlotem do tylnego hamulca, który oczywiście nie działa, bo to jest tylko imitacja. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Zobaczcie w ogóle, że mamy też taki sportowy akcent, że drzwi nie mają górnej ramki, prawda? Zobaczcie, ona się tak kończy. No bo to są dalej, jest ta szyba z hatchbacka, więc ona po prostu ma taki kształt teraz troszkę nie wiadomo skąd taki, ale została również tutaj został ten taki wspornik, który no mimo, że jednak jest, to w środku szyba została jedna. No to pokazuje skalę przygotowania, jakby to się dzisiaj powiedziało, butikową produkcję, która w latach 90. wynikała po prostu z naturalnych ograniczeń zmierzonych z nieposkromioną ambicją twórców Metalexa. Tak jak Skoda Favorit MTX była roadsterem, kolejne dzieło Metalexa, czyli Skoda Felicia, była już kabrioletem. Był to jeszcze mniej znany projekt tego warsztatu. W ogóle takich samochodów było więcej, ponieważ równolegle klienci zachodniej Europy mogli przebierać również wśród Yugo kabrioleta, który swoją drogą przez chwilę był najtańszym kabrioletem w Polsce. Wyobraźcie sobie, że w latach 90. można go było dostać nowego salonu za 27 000 złotych. Była również Łada Samara i mało tego, była również próba zrobienia podobnej Tavrii, która jednak skończyła się niepowodzeniem, ponieważ z 3 powstałych prototypów 2 zostały wysłane do Grecji i w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach tam pozostały. Więc przeciwności ogólnie było wiele. To jest w sumie smutna historia, ponieważ przed tymi samochodami było trudne, można powiedzieć wręcz beznadziejne zadanie, ponieważ próbowały one do siebie przekonać atrakcyjnością, lifestylem klientów z Europy Zachodniej, nosząc jednak w sobie jeszcze oczywiste brzemię ograniczeń motoryzacji Europy Wschodniej. Nic więc dziwnego, że żaden z nich nie powstał w liczbie większej niż kilkuset sztuk. Tych powstało mniej niż 200, ale dzięki temu dziś stanowią one bardzo ciekawe, jak widać, naprawdę wartościowe klasyki. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.